Poszło? Aleś zafoczył. Dzień dobry moi drodzy, jak zwykle z Konstruktorskiej w Warszawie, z siedziby Toyoty. Witają Was Toyotowcy, czyli Maciej Kilim I Robert Mularczyk. a my dzisiaj mamy specjalne wydanie Q&A'ów, bo jej sytuacja jest specjalna. Zaczął się rok szkolny, mamy wrzesień, a z nim mamy ciekawą propozycję dla wszystkich Was, których interesuje technologia Toyoty i nowe modele Toyoty, dlatego że rozpoczęła się, jak wiecie, jakiś czas temu przedsprzedaż modelu CHR, nowej generacji CHR-a. Auta jeszcze nie ma w salonach, ono pojawi się tak pełną parą dopiero na początku przyszłego roku, ale Maciek ze swoim zespołem przygotował taką specjalną, my to nazywamy roadshow, ale ja bym to nazwał taki cykl imprez pokazowych z wybranymi modelami, w tym ze wspomnianym CHR-em. Maćku, opowiadaj, o co chodzi dokładnie. A no właśnie, trudno zdecydować się na zamówienie auta nowego, kiedy się go nie widziało, nie dotknęło, nie usiadło za kierownicą, nawet w formie statycznej, bo tutaj auto będzie dostępne w salonie. No właśnie, dostępne, kiedy, gdzie i jak. No bo Maćku, Produkcja rusza. Przerwę ci na chwilę, przerwę. Sytuacja wygląda tak, że oczywiście samochód przez chwilę był na takich pokazach przedpremierowych, no ale jeżeli widzieliśmy później ofertę przedsprzedażową, to mogliśmy to auto co najwyżej zobaczyć w internecie, na zdjęciach, albo w najlepszym wypadku w jakiejś wersji cyfrowej katalogu, a tu Maciek mówi, że przyciągnie taki egzemplarz, przynajmniej jeden do salonu, tak? Tak. Samochód takiej pierwszej serii próbnej, to nie jest auto przedprodukcyjne, natomiast seria pierwsza, próbna produkcja rusza w listopadzie, więc zanim linia się zacznie pracować pełną parą, zawsze kilka egzemplarzy jest produkowanych testowo. I jeden taki właśnie mamy w naszej firmie, udało się go sprowadzić. W związku z tym już w zasadzie od poniedziałku 11 września to będzie pierwszy pokaz przedpremierowy Toyoty CHR. W każdym z salonów auto spędzi jeden dzień, w związku z tym warto zapoznać się, w którym dniu akurat u Państwa w mieście będzie znajdował się nowy CHR, no bo warto zobaczyć to auto. Jest to zupełnie inny samochód niż ten aktualnej generacji. Przerywam na chwilę, żeby Wam odpowiedzieć. Jak chcecie wiedzieć, gdzie będą te pokazy, to klikacie toyota.pl, stronę naszą Toyoty oficjalną. Tam jest całe kalendarium, jest pokazane z mapką wręcz, data po dacie, gdzie da wystawa od jakiego dealera, do którego, w jakiej kolejności będzie krążyć, bo tam nie będzie tylko CHR. Dokładnie tak. Tam będzie więcej modeli. Tam będzie więcej modeli. No CHR. No CHR jest fajnym nowym autem, którego będzie można obejrzeć, nie będzie się można przejechać. A czym będzie można się przejechać? Priusem. Na przykład nowa generacja Priusa, która tam będzie, technologia ta sama, napęd dokładnie ten sam, w związku z tym taka namiastka trochę jazdy testowej CHR-em, nowej generacji Prius, będzie dostępny. Ważne, że to jest też wersja piątej generacji hybrydy, wersja plug-ina, więc ta najmocniejsza, która w CHR-ze też jak najbardziej będzie dostępna. To znowu nie wszystko. Oczywiście poprzednio w ubiegłym roku prezentowaliśmy już auto Toyota Mirai, natomiast teraz w wybranych salonach będzie można tym autem się przejechać. Zatankowanym. Tak, miejmy nadzieję, że zatankowanym. Stacje wodorowe dostępna jest w Warszawie, ale także na południu. W związku z tym w tych wybranych miejscach będzie można też przetestować. Krótką jazdę testową Mirajem odbyć. Miraja. Przypominamy, to auto elektryczne na wodór, gdyż z wodoru na pokładzie powstaje w reakcji chemicznej prąd w ogniwie paliwowym. Bardzo ciekawy samochód, ciekaw jestem Państwa opinii. Tak naprawdę samochód elektryczny, ale to nie. Porozmawiamy potem, kiedy Państwo pojeździcie. Maciek się już nakręcał, ale rozhamowaliśmy, bo chcemy wiele razy szybko skończyć te Q&A. Ale to co ważne, jak będziecie mogli sobie, kochani, porównać tego Miraja, czyli auto elektryczne na wodór, to uczyńcie to także z autem typowo elektrycznym, bateryjnym Toyota, bo tam będzie też BZ. A no właśnie, będzie też BZ, warto sobie porównać, czy doświadczenie jest takie samo, inne, jakie różnice, jakie podobieństwa. Zapraszamy Państwa serdecznie, żeby pojeździć właśnie BZ-em, autem elektrycznym, Mirajem, też autem elektrycznym. Dokładnie. Ale przede wszystkim piątą generacją hybrydy, bo to jest, myślę, w tej chwili ta technologia, którą najchętniej sprzedajemy. Jeszcze Wam podpowiem, kochani, że jak będziecie chcieli zobaczyć sobie porównanie, jak pracuje hybryda piątej generacji z pluginem, czyli ta z Priusa, względem piątej generacji hybrydy, ale klasycznej, nie pluginowej, to będą też u dealerów dostępne Corolle najnowsze, tegoroczne, z piątą generacją hybrydy pod maską. Rządzi piąta generacja hybrydy. A no właśnie, niemniej gwiazdą pokazu będzie oczywiście CHR, bo to nie jest tylko można zobaczyć, będzie można takie auto obejrzeć, ale też będzie przy okazji kilka innych elementów z CHR-a, z którymi można się zapoznać. Czyli co, najpierw sobie wsiadamy do samochodu, zamykamy drzwi, oglądamy, jak ten samochód wygląda, czy jest fajnie wykonany, jak tam się siedzi, ale potem eksperci nasi, którzy są tam na miejscu, wyciągają Was z tego samochodu i prowadzą
do ekspozycji wokół CHR-a, bo tam parę rzeczy jest. No właśnie, zacznijmy od tego, jaki ten CHR, bo jeszcze tego nie zdążyłem powiedzieć. Więc CHR będzie dostępny w najlepszej, najfajniejszej wersji Premier Edition. W kolorze tym, no i tu mam kłopot, ten taki żółto-pomarańczowy. Fajny kolor. Tak, ale z taką wersją bitą, czyli w dwóch wersjach, w dwóch wariantach kolorystycznych, czyli z czarnym dachem i tą tylną częścią czarną. Wygląda to bardzo atrakcyjnie na żywo. Myślę, że zupełnie inaczej niż na zdjęciach tak naprawdę. Warto pójść zobaczyć. Ale też i kilka innych fajnych elementów, ponieważ to jest topowa dachu wersja. wspomniałeś, o dachu. A dach, no oczywiście, dach. Co niezwykłego może być w szklanym dachu w samochodzie? Ano to, że tutaj w CHR-ze zastosowano bardzo fajną technologię. Otóż dach ma się nie nagrzewać, ale też nie chłodzić. Specjalna warstwa, która zapewnia nieprzepuszczalność promieni podczerwionych, ale też i innych, w związku z tym ma utrzymywać stałą temperaturę w samochodzie. Jak to działa? Czy to działa? Jak to wygląda? No, najlepiej przyjść zobaczyć samemu. Zapytać ekspertów naszych. Tak. Mieliśmy takie też doświadczenie, ogrzewaliśmy to różnymi promieniami po to, żeby zobaczyć, czy naprawdę, bo Czy to jest tylko marketing, czy to jest technologia? Otóż działa. Działa, naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Kilka innych elementów. Robercie, nie wiem, czy już o tym mówiliśmy, czy nie, ale oświetlenie wnętrza w samochodzie jest też dosyć ciekawe, muszę powiedzieć, bo możemy go podświetlić na 64 różne sposoby. Kolory, może tak. Po co aż tyle... ten sam, ale kolory różne. Tak, dokładnie. Co ja bym bez Ciebie zrobił w ogóle tutaj? Ja tu się staram trzymać rękę na pulsie. Doskonale. 64 kolory. Po co aż tyle, żeby oświetlić auto, wnętrze? No, tak naprawdę samochód dobiera kolorystykę wnętrza w zależności od pory dnia. Okej. To jest normalne, ale stylu jazdy, tak? Jeżeli jeżdżę bardziej agresywnie, on też tak, albo stara się mnie wyciszyć, albo wręcz przeciwnie, mogę sobie podkręcić moje emocje jeszcze inną barwą wnętrza, mogę sam sobie też to dostosować, ale najfajniejsze, że auto robi to samo, tak? W związku z tym to też, no może teraz tego nie doświadczymy, ponieważ auto będzie prezentowane statycznie, ale chociaż tą różną ilość kolorów, jak to wygląda, jak wnętrze się prezentuje, warto zobaczyć. Czyli Maćku, jeszcze taki krótki przewodnik podsumowując z CHR-em. Widzimy nowego CHR-a, oglądamy, bo on ładnie z zewnątrz wygląda, ten dwukolorowy nadwozie, potem wsiadamy do środka, patrzymy jak jest wykonany, czy nam się podoba, czy nie, oglądamy dach nad nami, ten właśnie szklany dach, ale z nowymi właściwościami przepuszczalności i nieprzepuszczalności zarazem promieni słonecznych, tudzież w drugą stronę ucieczki ciepłego, nagrzanego powietrza z wnętrza w chłodne dni. Potem bawimy się kolorystyką wnętrza z ekspertem, który nam pokazuje na ekranie, jak sobie dobierać te kolory, w ilu wariantach tam i odcieniach możemy się poruszać i w związku z tym patrzymy, jak nam się to wnętrze oświetla. Potem czas wyjść. Czas wyjść. No właśnie, co zobaczymy na zewnątrz? No przede wszystkim, jeżeli chciałbym zamówić takie auto, no to chciałbym zobaczyć, jak ono w ogóle będzie wyglądało, prawda? W różnej wersji. Tutaj będziemy mieli topową wersję CHR-a, natomiast będziemy mieli bardzo fajne konfiguratory, gdzie na wielkich ekranach można zobaczyć auto z zewnątrz, wewnątrz, poobracać dokładnie w wersji, którą sobie skonfigurujemy, wymarzymy, żeby jeszcze bardziej ten obraz był realny. Można obejrzeć felgi na przykład w różnych wersjach. Bo te felgi będą wręcz namacalne, prawda? To nie będą pełne felgi, ale będziemy mieli dokładnie widoczny wzór i kolory. Tak. Kolory, właśnie. I kolory nadwozia. Kolory nadwozia, czymże jest kolor bez zobaczenia, chociaż na większej, bo to będą duże próbki. Czyli tutaj mamy ten żółto-musztardowo-czarny z czarnym dachem, a oprócz tego mamy całą wystawkę kolorów innych nadwozia, w jakich sobie możemy samochód zamówić. Dokładnie no tak. I dźwięk JBL. Dźwięk JBL, to jest coś, co ja uwielbiam. Dokładnie tak, więc można zobaczyć, ale można posłuchać samochodu. Oczywiście wyposażony jest w system JBL, ale też taka ciekawostka, bo tam zastosowano bardzo ciekawy subwoofer, który jest stosunkowo mały, jak na tak duże auto, zwłaszcza w porównaniu z autem poprzedniej generacji. Jest dokładnie, zwłaszcza jego ta skrzynka, która ma generować ten piękny Dla mnie zawsze subwoofer, jak ja pamiętam, to była taka wielka skrzynia, 2/3 bagażnika zajmująca, spinało się to taśmami i to wtedy dudniło. No oczywiście, że dudniło i tak powinno być, ale jednak nie zawsze, bo to się okazuje, że można zrobić głośnik, który ma skrzynkę 3 razy mniejszą, a może nie będę opowiadał. Jak to wygląda, dlaczego, po co? Będzie specjalny stand i tam będzie widać poprzednią generację subwoofera JBL-a i tą nową.
bardziej slimową, ale grającą tak samo wydajnie jak ta większa. Tak, nawet specjaliści z JBL twierdzą, że lepiej. Jak jest rozprowadzony ten dźwięk, jak jest wyprowadzone wyrównanie ciśnień, to jest też bardzo fajnie. Zobaczycie Państwo. Trzeba przyjść, po prostu dotknąć, dać się namówić na posłuchanie. I coś jeszcze mamy dla fanatyków technologii, specjalnie we współpracy z polskimi fabrykami też, ale myślę, że dla Was też. We współpracy z naszymi kolegami z fabryki Toyoty w Polsce, ich rękami tak naprawdę, przecięliśmy wzdłużnie przekładnię systemu hybrydowego 5. generacji, tą najnowszą, po to, żeby Wam na takim przekroju móc pokazać, jak to jest skonstruowane. To jest mnóstwo niuansów, które powodują, że ta cała przekładnia jest inna niż w 4. generacji. No właśnie, czyli jak wygląda przekładnia CVT? Zobaczymy? No nie, bo tam nie ma. A co jest? No właśnie, warto pojechać, zobaczyć, bo tam będzie przekrój, zobaczymy, w jaki sposób połączone są ze sobą te silniki, na czym polega ten patent Toyoty, bo tak naprawdę ten element, serce układu hybrydowego, o którym mówimy, no jest opatentowany przez Toyotę i dlatego ten napęd nasz, hybrydowy, jest zupełnie inny. Dlatego nie muszą kombinować, przekładać, jakieś podwójne sprzęgła, coś tam komplikować. Bo my byliśmy niestety pierwsi, głupio się tak chwalić, ale to jest taki moment, pochwalmy się. Tak, zrobiliśmy na to patent, tak, wymyśliliśmy takie rozwiązanie, tak, mamy je teraz dopracowane, tak, będziemy je stosować dalej. A na tym przekroju zobaczycie to, co jest sercem tego systemu, czyli, tak jak Maciek wspomniał, nie ma ECVT, bo ECVT to jest stworzone hasło dla hybryd marketingowe, żeby jakoś ułatwić przebrnięcie przez te niuanse bez zagłębiania się w technologię. A tu mamy tak, przekładnię, bo już mi słów zabrakło teraz, planetarną. I 2 silniki elektryczne, które pracują, no jeden pracuje w funkcji napędzającej, drugi ładuje, czyli jest generatorem. No to wszystko, jak to działa, jak to wygląda, można będzie, jak to jest ułożone, żeby to było kompaktowe, o wszystkim tym dowiecie się na miejscu. Co ważne, mamy też grupę tam ludzi, którzy znają się na technologii. Lepiej niż ja, słabiej niż Maciej. Dokładnie pokażą, opowiedzą, więc warto się zapoznać. Będziemy mieli także pokaz, to jest rzecz niby powiązana już na stałe z technologią elektryczną, aut elektrycznych, ale będziemy mieli naszego wallboxa. A no właśnie. Gdzie będzie można sobie zobaczyć, pokazać tak naprawdę na sucho, jak to jest ładować auto elektryczne. Nam się tu łatwo rozmawia, ale większość z osób postronnych z ulicy to tak naprawdę dostaje tę wtyczkę i a co z tym zrobić, jak to sobie przećwiczymy. Bardzo prosta sprawa, warto zobaczyć, warto zobaczyć, jak to działa. Jest jeszcze jedna rzecz, czyli trochę emocji sportu. E-sportu. Pojawiają się EGR Yarisy, EGR Supra, to wszystko w ramach Gran Turismo na PlayStation 5. Dzięki naszej współpracy z naszymi przyjaciółmi w Polsce z Sony możemy taką atrakcję Wam zaproponować. Jak się już znudzicie albo zmęczycie tym oglądaniem, dobieraniem kolorów, dotykaniem tapicerek, przyglądaniem się przekrojowi przekładni, to wtedy siadacie w fotelu i uczestniczycie w wyścigu. Także serdecznie Was zapraszamy. Od 11 września nie wiemy do końca, mamy nadzieję, że właśnie dzisiaj jest 11 września, że dzisiaj się emituje ten film w YouTubie, aczkolwiek no rzeczywistość łata figurę czasem, więc przyjmijcie, że dzisiaj jest 11 września, bez względu jaki to jest dzień i od dzisiaj te pokazy... A do kiedy? Do połowy listopada. Dokładnie, do połowy listopada, ale jak mówię, tylko jeden dzień w jednym salonie, także warto sprawdzić wcześniej. Ale pamiętajcie, że niektóre duże miasta mają po 2-3 salony, więc jak nie u jednego dealera, to u drugiego zawsze macie szansę zobaczyć. Wybierzcie się, bo warto tego dotknąć. Na co dzień w salonach takich wystawek nie ma i tylu samochodów naszych naraz z różnymi technologiami, tak naprawdę 4 technologie, to jest hybryda klasyczna 5. generacja, hybryda plug-in 5. generacja, elektryczne auto wodorowe, elektryczne auto bateryjne. No w mordkę jeża mamy wszystko. No. Wszystkie technologie zebrane w jednym salonie, więc zapraszamy, obejrzyjcie. Dotknijcie, porozmawiajcie sobie o tych technologiach i pobawcie się w PlayStation przy okazji. Dokładnie, a więc mocno zapraszamy. Do zobaczenia.